Każdy pewnie czasem zadaje sobie pytanie, jak wiele jest w stanie znieść. Nie chodzi tu tylko o ból w znaczeniu czysto fizycznym, ale również inne, nierzadko znacznie gorsze. Aspekty jak poniżenie, odebranie godności, wyszydzenie i szeroko rozumiana przemoc psychiczna nastawiona na upodlenie osoby ludzkiej. Jak wiadomo, ciekawość ludzka pobudza wyobraźnię, to z kolei skłania do zadawania sobie pytań oraz próby odpowiedzenia na nie. Nie dziwi więc fakt, że wielu sadystów można dopatrzeć się wśród osób, mających do czynienia na co dzień z organizmem człowieka. Szept Kobryna sprawił, że mimowolnie zadrżałem. Leona, moja Leona. Nie mogłem znieść myśli, że to jest prawda. Tak ślepy, tak głupi, tak słaby nie byłem jeszcze nigdy. Cielń w serce jak gwóźdź do trumny. Kobryn, sukinsynu. Dopiąłeś swego. W tłumu wystąpił Karypto. Dawać koło. Koło. Jakie koło? Z tłumu wystąpiło dwóch zbrojnych toczących duże drewniane koło młyńskie. W kilka chwil postawili je tak, jak stawia się koło tylko w jednym przypadku. Nie. Musiało się to odbić na mojej twarzy, gdyż Kobryn pochylił się nade mną i szepnął. To nie będzie takie szybkie, przyjacielu. Inaczej to wszystko nie byłoby warte zachodu. Wszyscy zadajemy sobie jedno pytanie. Zagrzmiał Karypto, przemawiając do tłumu. Tak, widzę je w waszych oczach. To także moje pytanie, jaka jest godziwa cena za głowę królowej? Otóż ja wam odpowiadam, nie ma takiej. To bestialstwo, udowodnione przed królem i historią musi zostać należycie napiętnowane, nawet jeśli nikt z nas nie potrafi sobie wyobrazić kary właściwej. Dlatego biorę was tu wszystkich na świadków. Ten człowiek został osądzony według prawa. W imieniu króla skazuję go na śmierć. Jednak nie możemy pozwolić, by było to dla niego radosne wybawienie. Powieszenie go tak po prostu byłoby zwykłą nagrodą. Rozległy się okrzyki poparcia. Spojrzałem na króla, który obserwował tę scenę z tą swoją miną zbitego psa. Wiedziałem, że pełni tu rolę drugorzędną, że prawdziwy organizator właśnie dyszy mi w plecy. Mimo tego spanikowałem. Gotów byłem błagać o litość, skamleć, prosić o szybką śmierć przez tę chwilę, gdy tylko zobaczyłem koło. Jednak właśnie w tym momencie dostałem za pleców czymś ciężkim prosto w szczękę. Zapewne rękojeścią miecza. Tłum krzyknął radośnie. Poczułem, jak łamie mi się żuchwa. Zanim biel znikła mi z oczu, poczułem, jak dwie osoby podnoszą mnie i przywiązują do koła. Leżałem rozciągnięty, wiedząc, co się za chwilę stanie. Dyszałem ciężko, czekając na cios. Nie nastąpił jednak tak szybko. Koło obróciło się raz, drugi. W tym momencie wrzasnąłem na całe gardło. Żuchwa przemieściła mi się, poczułem trzask kości. Jednak to nic w porównaniu z tym, że właśnie eksplozja bólu obezwładniła całe moje ciało. Moja prawa noga została właśnie doszczętnie skruszona w kostce, w miejscu, gdzie staw stykał się z obręczą koła. Skurwysyny użyli ciężkiego młota zamiast wykłego kija. Skurw, głos utknął mi w gardle. Szarpałem się, ale bezskutecznie. Byłem równie nieruchomy jak mucha w sieci. Już nigdy nie będę chodził. Cios, kolejny ryk bólu, skurwysyny. Zdruzgotali mi drugą nogę, tym razem w kolanie. Czułem, że staw mam śmiesznie płaski. Okruszone kości zapewne spływały wraz z krwią na bruk. Nie mogłem otworzyć oczu. Bałem się, za to wrzeszczałem, darłem się jak opętany. Wyrwijcie mu język czy coś! Krzyknął ktoś z tłumu. Ty suczysynu, ty przeklęty. Nie miałem pojęcia, jak wielkim trzeba być sukinsynem, by mówić coś takiego. A ja z tymi ludźmi żyłem na co dzień. Łaniali mi się, rozmawialiśmy. Cios. Lewa kostka. Cios. Prawe kolano. Cios. Prawy nadgarstek. Cios. Prawy łokieć. Plułem, harczałem, płakałem, jęczałem, mdlałem i budziłem się na przemian, owładnięty nową falą bólu. W walce wielokrotnie byłem ranny, nieraz ciężko. Jednak takiego czegoś nie czułem nigdy w swoim życiu. Sekundy były jak godziny, czas odmierzałem od jednej fali bólu do drugiej. Została mi tylko lewa ręka. Potem w końcu mnie dobiją. Już tylko lewa ręka. Ktoś podszedł do mnie z lewej strony. Nie chciałem tego robić, ale odwróciłem się i otworzyłem oczy. Patrzyłem błagalnym wzrokiem w twarz Tordila. To on zadawał te wszystkie ciosy. To on zawiodłem. Inno się, jak ja zawiodłem. Mój były uczeń podniósł żelazny młot, na którym widniały jeszcze ślady świeżej krwi. Mojej krwi i kości. Moich kości, po czym patrząc mi prosto w oczy uderzył z całej siły, miażdżąc mi doszczętnie lewy nadgarstek.
Żałowałem, że się obudziłem. Nie mogłem ruszać żadną częścią ciała prócz szyi. Ale i ją wkrótce złamią, proszę, niech to się już stanie. Czułem, że twarz mi napuchła, szczęki i języka prawie nie czułem, za to od szyi w dół moje ciało było jedną wielką świątynią bólu. Nie potrafiłem zlokalizować ani Torgila, ani Kobryna. Jednak czułem, że nad moją głową pojawił się Karypto, coś mruczał. Nagle powoli ból zaczął ustępować. Nie rozumiałem tego. W jednej chwili zdałem sobie sprawę, że mogę poruszyć dłonią. Moja twarz również wróciła do normy. Karypto mnie uleczył. Ale czemu? No, zdążyłem. Oznajmił zadowolony mag. Nie było najgorzej. Dam radę uleczyć go jeszcze kilka razy. No, to teraz. To było bardzo dziecinne z mojej strony, ale w głowie już pojawiła się moja myśl, że może zostanę uwolniony, że skończy się na tym bólu, którego doświadczyłem. Gotów byłem nawet przyznać się do wszystkiego. Utnijcie mu język. Wrzasnąłem z całych sił, zdając sobie sprawę, co to oznacza. Ktoś zbliżył się do mojej głowy od tyłu. Czułem go. Odepnijcie go potem od tego koła. Dodał Karypto. Mam lepszy pomysł. Kobryn przynieś. To. Po mojej twarzy spływały łzy, pot i krew. Serce łomotało mi jak oszalałe, jednak jak na złość nie chciało odmówić pompowania mojej krwi i zakończyć tych tortur. Niespodziewanie dłonie, które dotknęły mojej twarzy, były bardzo delikatne. Od razu je poznałem. Tyle razy je czułem na całym ciele. Leona. Błysnął nóż i już nie mogłem krzyczeć.